Cześć, z tej strony Wojtek, Andrzej, ojciec. syn. Dzisiaj chcemy z Wami porozmawiać na temat dochód pasywny, jeżeli masz nieruchomość w Dubaju. Jak to wygląda i na co trzeba zwracać uwagę, przede wszystkim jeżeli się szuka też apartamentów pod krótkoterminowy wynajem. Czyli co, jeżeli chcesz mieć przede wszystkim pasywny dochód, to ważna jest jak najbardziej lokalizacja. I mówimy tak, 3 lokalizacje, które są, to jest Marina, Downtown, Business Bay, to na pewno są lokalizacje, które spełniają krótkoterminowy i długoterminowy najem. Tak? I pamiętaj, to jest nie tylko to, bo teraz zaczyna się kolejna sprawa. Deweloper i ekstras, które są w budynku. Tak, Człowiek, który chce, jak to się mówi, przyjechać do Twojego budynku, chce się czuć jak w bardzo dobrym hotelu, tylko chce mieć o wiele więcej miejsca. I teraz, jeżeli on ma ekstras w hotelu, to mówi tak, wróciłem, to jeszcze jestem w stanie sobie skorzystać z tej całej listy 40 różnych ekstras, które mi się po prostu należą, a nie byłoby ich w hotelu. I stąd jest bardzo duża, jak to się mówi tutaj, konkurencja tych budowanych lokali, gdyż te lokale są po prostu, bardzo często przewyższają nawet hotele, a przede wszystkim przewyższają to powierzchnią, jaką ma klient do... przede wszystkim, prawda, że są Tak. projekty, gdzie po prostu mam pokój, tak jak w hotelu, w cudzysłowie jest standard hotelowy, ale oczywiście większy. Mamy 50, 60, nawet 70 metrów a ten sam standard hotelu, czyli wchodzę i mam concierge service na przykład, mam wiadomo basen, siłownię, sauna, te wszystkie dogodności, które znamy z hotelu, ale całkiem inna powierzchnia. Czuję się po prostu jak w hotelu, ale jak też u siebie w domu, bo mam więcej przestrzeni. I teraz uwaga, jeżeli masz, jak to się mówi, możliwość wynajmu krótkoterminowego, długoterminowego, to mając krótkoterminowe masz agencję, która z reguły bierze 20%, a 80% zostaje dla Ciebie. Tak. Takie też agencje mamy zaprzyjaźnione, sprawdzone, które dajemy naszym klientom, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, że jeżeli masz krótkoterminowy, powiedzmy, najem, no to co? Blokujesz sobie okres online, kiedy mówisz, OK, my będziemy 15 stycznia do 29 stycznia. No, największym, najważniejszym klientem jesteś Ty, ponieważ Ty kupiłeś i teraz tak, Ty korzystasz 2 tygodnie, a później wracasz do kraju, ale po tym czasie klienci korzystają z tego lokalu. Dlatego pamiętaj tylko jedną rzecz, to można wszystko bardzo ładnie ułożyć, ale ważne jest to, żeby to była lokalizacja. I wtedy nie szukaj tych miejsc tańszych, bo pamiętaj, tanie jest drogie. Ty musisz mieć takie miejsce, które będzie atrakcyjne. Takich miejsc po prostu szukamy dla tych, którzy chcą mieć krótko i długoterminowe, jak to się mówi, powiedzmy, najem w tych dzielnicach, o których wspominałem. Czyli tutaj nie może zrobić nic złego, czy to jest Marina, czy to jest Downtown, czy to jest po prostu Business Bay. Pierwsza brzegowa tak samo, jeżeli jest woda, prawda, albo widok na wodę, no to są... No to już jest w ogóle, jak to się tak. mówi, rzecz, która mówi tak, że laguna, tak, bardzo blisko, ale taka nie laguneczka, tylko żeby to była laguna. Tak. Czyli to, co jest widok na wodę, to jest po prostu to, co przyciąga. Dlatego tak dużo jest kanałów w Dubaju. Wszystko, co jest nad kanałem, jest oczywiście o wiele, wiele, wiele droższe. Dlatego tutaj, jeżeli to jest również pierwsza linia brzegowa, to klient szuka dzisiaj luksusu i szuka tego luksusu za inną cenę jak w hotelu. I to jest najważniejsze. A 20 milionów turystów w 2024, już 20 milionów turystów odwiedziło top destynację, jaką jest Dubaj. To pamiętaj, to jest co? To jest ten, tak? To jest Popyt. woda na młyn. To jest ten popyt i dlatego też widzieliśmy, że jak była Expo na przykład, to znowu, ja kocham liczby. Expo pokazało, że te lokalizacje i nie tylko hotele, ale też mieszkania, które są wynajmowane na Airbnb czy na Booking, od 75 do 95% były wynajęte i to był tylko i wyłącznie Expo. A takich Expo to tu jest, mówię, co miesiąc są jakieś targi, co miesiąc są jakieś eventy w Dubaju, ale przede wszystkim Dubaj ma 10 miesięcy sezon. I dlatego tu musimy, jeżeli myślisz o krótkoterminowym wynajmie, pamiętaj, lokalizacja i inny standard, bo wtedy nie konkurujesz nawet z hotelem, bo hotel ma za małą powierzchnię. A pasywny dochód to przede wszystkim mówimy Ci o tym, teraz była rozmowa cały czas o tym krótkoterminowym, który jest na bieżąco. A jeżeli masz długoterminowy oczywiście najem, to co? To długoterminowy najem Ty dostajesz 3 zapłacony za rok z góry. No więc jeżeli dostajesz, jak to się mówi, 150, 180, 250 tysięcy w jednym kawałku, to mówisz, ale jak to jest możliwe, że on płaci 250? No jest możliwe tak, że masz odpowiednią nieruchomość i masz odpowiedniego klienta. I pamiętaj, są klienci, którzy muszą płacić miesiąc w miesiąc, a tutaj ostatnio mieliśmy przykład z naszym klientem, który szukał nieruchomości i co było powiedziane, że właściciel Maksymalnie powiedział 2 czeki, ale oczywiście podniósł cenę, powiedział, jeżeli chcesz mieć 2 czeki, muszę Ci podnieść ceny przynajmniej o 10%, a on potem się zadał, dobra, ja nie chcę płacić jeszcze raz 10% więcej, tylko co, płacę to w jednym kawałku. Bo dlaczego? Lokalizacja, wszystkie inne mieszkania też były tylko jeden czek. Jedna wpłata, jedna wpłata, jedna wpłata, jedna wpłata. Dokładnie. Po prostu. Dlatego jest, jeżeli masz dobrą lokalizację i jest odpowiednia jakość, to Ty jako właściciel nie musisz szukać klienta. Klient szuka Ciebie.
Dokładnie tak. I pamiętaj jednej rzeczy, że to, co dla Ciebie może być zdziwieniem, no to jak to jest to? Ten właściciel żąda, jak to się mówi, jednego, tak, ja Wam powiem, w 10 na 10 przypadków, z tego było co najmniej 8, kiedy właściciel powiedział wyraźnie, jemu jeden czek i Jeden reszta płat. mnie w ogóle nie interesuje. No ale ja bym próbował, nie dyskutował, powiedział ok, właściciel mówi wyraźnie jeden czek, czyli zapłata raz z góry, do tego Ci płaci jeszcze ten wynajmujący, czyli najemca, przepraszam, 10% kaucji, tak? Tak, kaucji płaci 10% i opłaca on brokera, czyli ty, jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, nie opłacasz agencji po to, żeby ci znalazła klienta. Klient opłaca agencji, żeby znalazł twoje mieszkanie, żeby mógł żyć w twoim mieszkaniu. Czyli jeżeli Ty wystawiasz cenę 120 tysięcy na przykład za rok, to te 120 tysięcy plus 10%, 12 tysięcy wędruje na konto i teraz tak, ten nowy użytkownik podpisuje umowę bezpośrednio i to też online, wszystko jest zrobione przez aplikację z tym dostawcą prądu i dostawcą oczywiście internetu i dostawcą wody. Ty z tego tytułu nie masz żadnych kosztów, natomiast masz koszty, które mniej więcej, jeżeli chodzi o utrzymanie tych właśnie siłownia, basen, klatki schodowe, mycie szyb na zewnątrz i tak dalej, to wszystko mniej więcej jest średnio około 15 dirhamów, czyli można by powiedzieć niecałe 16 zł za metr kwadratowy i ten koszt obowiązuje Ciebie, natomiast resztę płaci najemca przy długoterminowym oczywiście najmie. Dokładnie. Dlatego to, jak widzicie, są szczegóły i to są różnice w rynku w Dubaju. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć, co poniedziałek o 20 robimy webinar bezpłatny. Na dole jest link, gdzie możecie się zapisać i w poniedziałek wtedy w godzinę czasu dokładnie Wam pokazujemy, gdzie są aktualnie najbardziej ciekawe właśnie lokalizacje i też projekty, czy pod długoterminowy, czy też krótkoterminowy wynajem. Czyli jeżeli chcesz się dowiedzieć, zapisz się pod spodem na link i w poniedziałek, tak jak mówię, w godzinę dostaniesz wszystkie informacje w pigułce. I powiem jeszcze więcej, że ten, który po tym godzinnym spotkaniu będzie miał oczywiście pytania, bo mówi tak, ja jestem zainteresowany tym tematem, to w ciągu godziny się tego nie da wszystkiego zrobić, to wtedy możemy się spotkać właśnie indywidualnie na bezpłatnej rozmowie, niezobowiązującej, kiedy Ty możesz zadać 50-60 pytań, bo wtedy mamy około godziny czasu przeznaczone dla Ciebie, dlatego pamiętaj jedną rzecz, wiedza usuwa dwóch wrogów dobrobytu, ryzyko i strach. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za czas. Z tej strony Wojtek Andrzej, ojciec, i syn. dziękuję.